Przed nami dzisiaj samochód, który jest ucieleśnieniem w zasadzie moich dziecięcych marzeń i tego, na czym wyrosłem motoryzacyjnie. Jest to Toyota Celica GT4 lub Alltrack, bo ten egzemplarz akurat pochodzi ze Stanów, a nazewnictwo tego modelu było inne. Dla Europy był GT4, dla Stanów Zjednoczonych był Alltrack, natomiast de facto jest to dokładnie ten sam samochód. Samochód stał się totalną legendą dzięki temu, że zdobywał tytuły mistrza świata w rajdach samochodowych. Za jego kierownicą zasiadały takie sławy jak Carlos Sainz czy Juha Kankkunen, ale z naszego rodzimego podwórka Celica odnosiła również sukcesy właśnie w tej wersji ST185 z takimi kierowcami jak Krzysztof Hołowczyc czy choćby nawet Robert Herba. Na początku geneza. Samochód został sprowadzony ze Stanów, przywieziony, uwaga, gdzie? Do Włoch. I sprowadził go dealer autoryzowany Toyoty. Po prostu sam prywatnie dla siebie. Lat temu już w zasadzie 10. Auto z 91 roku, więc w zasadzie jesteśmy rówieśnikami. Następnie ten samochód sobie w tych Włoszech chwilę jeździł. Dokręcił w tym momencie do całych 120 000 kilometrów, a nam się go udało odłowić we Włoszech z rynku europejskiego. I tak stanął u nas, spełniając w zasadzie moje małe dziecięce marzenie, a przy okazji być może da uśmiech jeszcze później komuś. Nadwozie, jak widzicie, jest koloru czarnego. Szkoda, że czarnego, bo biały, zgodnie tutaj wszyscy ustaliliśmy, że jest bardziej rajdowy, no ale musimy z tym żyć. W ogóle na pierwszy rzut oka ten samochód wygląda na taki zwykły. Przypuszczam, że gdyby ktoś na ulicy go zobaczył i dowiedział się, ile to auto dzisiaj kosztuje, i dodatkowo wziął pod uwagę fakt, że to jest samochód w zasadzie na dzień dzisiejszy niedostępny niemalże na rynku polskim, a europejskim trudno dostępny, byłby nieco zdziwiony, no bo to auto już dzisiaj trochę nie wygląda, ono jest takie trochę ciekawe, ale tak naprawdę tylko dla wprawnego oka i dla pasjonata motoryzacji można dostrzec tutaj smaczki rajdowe i to, że to jednak nie do końca jest zwykłe auto. Więc lampy zostawmy przednie, to, że się podnoszą i zamykają, to oczywiście kwintesencja modelu. Jest to tutaj najfajniejsze, najciekawsze i charakterystyczne do tego auta. Ale maska już zdradza tutaj, że mamy do czynienia z GT4, dlatego że mamy tak zwany hood scoop, czyli po prostu nic innego jak wlot powietrza i dwa dodatkowe żebra po lewej i po prawej stronie, które odprowadzają ciepło. Tutaj pod tym garbem mieści się centralnie intercooler. Tak się kiedyś robiło prawdziwe auta, nie trzeba było robić dziury w zderzaku potuningowemu, tylko tu montowało się centralnie, zresztą Subaru też tak miało, montowało się wlot powietrza i on zasysał prosto do intercoolera chłodne powietrze, co oczywiście poprawiało jego pracę. Patrząc z boku i od przodu na ten samochód, możemy zwrócić uwagę na dwie rzeczy, które są znamienne dla wersji GT4, tudzież dla wersji Alltrack. Po pierwsze są to błotniki, przedni oraz tylny, które są po prostu poszerzone. To auto nie wychodziło w serii takie, było troszkę węższe, troszkę skromniejsze. No i lusterka, które trochę przypominają te M3, aerodynamiczne z wlotami po to, żeby przepływ powietrza był mniejszy. Na moją uwagę zwraca jeszcze szyba przednia i boczne, dlatego że one są takie, kurde, trochę błękitne. To też takie znamienne dla tamtych lat, że szyby mają taki lekko błękitnawy kolor. Wy tego chyba nie zobaczycie w obiektywie kamery, ale musicie mi uwierzyć na słowo. Przechodząc dalej do boku auta, dla typowego coupé z tamtych lat mamy bezramkowe drzwi, a w zasadzie szyby. No to taki bajer tamtych lat, który się w sumie utrzymuje do dnia dzisiejszego, dobrze wyglądający. Co ciekawe, w dzisiejszych samochodach szyba się dopycha, gdy ją zamkniemy, natomiast ta jest tutaj w wersji fixed. Na dachu mamy szyberdach. To jest taki element, który ja bardzo lubię, ale on jest mało, nazwijmy to, sportowy i rajdowy, bo na cholerę ci dziura w dachu, kiedy masz samochód do szybkiego pokonywania zakrętów. Koła, słuchajcie, są oryginalne z GT4, arcyśmieszne na dzień dzisiejszy, bo są po prostu mikroskopijne. Dla całej tej bryły auta to w ogóle jest fajne, żeby zobaczyć, jak auta w ostatnich latach, a w zasadzie dziesięcioleciach, można by już było powiedzieć, bazując na wieku tego auta, po prostu się rozrosły i rozpasły. Dlatego, że tu mamy samochód, który służył do dość w miarę dynamicznego pokonywania zakrętów, czyli opona jak na tamte czasy musiała być większa. Wspomniałem o tym, że to auto jest trochę poszerzone względem serii, a mamy całe 15 cali alufelgi, także w zasadzie na dzisiejsze czasy tyle co nic. Byle jaki podstawowy samochód wychodzący dzisiaj z fabryki raczej już na 15 nie jest wypuszczany, są to 16, 17, taka dygresja. Przechodząc dalej, element lat 90., czyli antenka oraz spoiler, lotka z tyłu. Auta z tamtych czasów, czyli taka bezpośrednia konkurencja, no to mamy Imprezę Subaru, mamy Lancera. W zasadzie można by było powiedzieć, że też Escorta i Sierra, bo to wszystko jest mniej więcej ten sam czas. Auto było produkowane od 89 roku do 93.
miały no, pokaźnych rozmiarów lotki. Celica tą lotkę ma rozmiarów raczej niepokaźnych i raczej bym powiedział, że to jest właśnie lotka, a nie spoiler. Jakie to dawało parametry i o ile poprawiał jazdę, nie wiem. Natomiast kolejna rzecz, która też jest jakby w latach 90. dość mocno zakorzeniona, to jest zestaw lamp tylnych, czyli po prostu zintegrowane lampy tylne z tym elementem na środku, puszczony przez całe auto. Wraca się do tego teraz, prawda? Jak zobaczycie na samochody dzisiaj, które jeżdżą po drogach, no to właśnie te lampy bardzo często zaczynają być znowu zintegrowane, albo przynajmniej świecący pasek LED przez całą długość klapy. Czy to jest fajne? Nie wiem, ale na pewno odpowiada tamtym czasom i dla wprawnego oka i pasjonatu motoryzacyjnego jest to do zobaczenia od razu. Celica wypuściła GT4 po to, żeby się ścigać. Natomiast wychodziła jeszcze taka wersja, która się nazywała RC, Rally coś tam. Rally Competition, właśnie. Rally Competition. Ale żeby było prościej, nazywała się również Carlos Sainz Edition. Ona jest najbardziej poszukiwana na rynku i ona się troszeczkę różniła od tego, co widzimy teraz, a wynikało to z tego, że auto musiało dostać homologację rajdową, czyli musiało spełniać konkretne rozmiary, konkretną wagę i spełniać konkretne przepisy na tamten czas, kiedy to auto było produkowane i ileś tysięcy, a dokładnie z tego, co przeczytałem, 5000 sztuk w wersji RC, tudzież Carlos Sainz, musiało zostać wyprodukowane. Różniła się ona głównie przednim zderzakiem, tylnym zderzakiem, maską, która troszkę inaczej wyglądała, podobno parametrami niespecjalnie, lepiej trochę odprowadzała ciepło, natomiast mocowo te auta były bardzo podobne. Ale w tym samochodzie, czyli w GT4, nie w wersji RC, jest element, który jest bardzo, taki bym powiedział, ciekawy. To są halogeny, które są schowane za kratkami zderzaka. Ja w sumie nie spotkałem drugiego auta, które by tak miało. Znaczy na pewno takie auta są i pewnie w Stanach byśmy coś takiego znaleźli, bo światła za żebrami widziałem niejednokrotnie, ale teraz z takiego rynku europejskiego to powiem ci szczerze, że nie kojarzę, co byśmy mogli takiego wskazać. Nasza Celica ma nieco więcej udogodnień i luksusów, niż ja bym sobie w sumie tego życzył, ale to wynika głównie z tego, że auto było produkowane na rynek amerykański. Jak wspominałem wcześniej, Alltrack i GT4 jest wymienne. Auta niby takie same, i w zasadzie są tym samym, ale jednak troszkę się różnią, no bo wiadomo, rynek amerykański musi być bardziej wypasiony. No i dlatego też na pokładzie mamy skórzaną tapicerkę, która wolałbym, żeby była welurowa, najchętniej to bym ją zastąpił fotelami Recaro. I mamy jeszcze kilka innych różnych smaczków, jak na przykład nagłośnienie, które tutaj jest, proszę Państwa, uwaga, jest napisane 10 speakers, także 10 głośników. To były czasy, gdzie auto miało, im więcej miało głośników, tym lepiej. Dzisiaj się nawet chyba tego już nie wymienia w katalogach, tylko po prostu ma grać dobrze. No i jest też kilka innych udogodnień. Wsiądę do środka i Wam o nich poopowiadam. Jest oczywiście klima automatyczna. Przypominam, 89 rok jest datowana produkcja tego auta, a naszego jest z 91. Nawiewy takie bym powiedział hondziarsko-japońskie, chociaż to Toyota, ale mamy te takie wklikiwacze, to takie znamienne dla Japończyków z tamtych lat. Oczywiście auto, regulacja nawiewu w 3 stopniach w zasadzie, w 4 low, mało, trochę więcej i high. No i temperaturkę, którą możecie regulować w Fahrenheitach. Na panelu środkowym mamy na przykład zapalane światła przeciwmgłowe. To jest też takie ciekawe. Oczywiście popielniczka, no to jakby standard tamtych lat. I cup holderek, proszę bardzo. Cyk. Taki, ale taki właśnie japoński, taki najprostszy, najtańszy, że tu się nie ma co zepsuć. I ten właśnie działa, tylko jak widzicie tak działa, że się nie zaczaskuje. No ale już ma tyle lat, że ma prawo. Ale to nie wszystko, dlatego że tutaj mamy oczywiście sterowanie tempomatem, bo każde amerykańskie auto musiało mieć tempomat. No i kierownica. Kierownica, która dla mnie jest trochę mało rajdowa, ale ma jeden ciekawy patent. Zobaczcie, jak w tamtych czasach ktoś wykoncypował, żeby się kierownica automatycznie regulowała. Tylko poczekajcie, muszę znaleźć klucze. Proszę bardzo. Klucz też jest pokaźny. Zobaczcie, jaki smart key, żeby nie było. Wkładamy to w stacyjkę. Patrzcie, co się dzieje. Odpalimy furę. Dobra. I teraz tak. Odpaliłem, nic nie ruszałem. I teraz ciągnę go w dół, poczekajcie. Teraz ciągnę sobie kierownicę w dół. Zupełnie nic nie odblokowywałem, nie ustawiałem, ona się mi zaczaskuje. Czyli jak gdyby, nie wiem, to jest takie komfortowe wysiadanie z samochodu lat 90., wczesnych lat 90., a jak go zgaszę, to ona sama, uwaga, wyskoczy do góry. Także taki
analogowo luksusowy patent. Jak już jesteśmy na tym etapie, to jeszcze poproszę kamerę na chwilę, bo chciałem wam pokazać zegary, które są oczywiście w milokilometrach, ale to nie o tym, ale są takie fajne, klasyczne, a mają jeden element, który mi się najbardziej w nich podoba, mianowicie boost. Jest to tutaj w standardzie pokazywany. Wszystkie elementy najistotniejsze kierowca ma przed sobą. Po lewej stronie oczywiście na panelu drzwi sterowanie szybami, takie też bym powiedział mocno oldschoolowe. Takich przycisków się już nie robi. Window lock, można zablokować otwieranie szyb dla pasażerów, żeby nam nie grzewali. Dość fajnie jest wykończony ten element, podoba mi się. Znaczy, podoba mi się. W sumie, tak jak patrzę, to taki kawałek materiału przywalony na drzwi, ale jakoś nie wiem, podoba mi się to, to jest ok. I co jeszcze z takich rzeczy, które są być może interesujące, no to proszę Państwa, sterowanie fotelami, które znajduje się tu, w bardzo dziwnym miejscu moim zdaniem. W ogóle nie rozumiem za bardzo tego. Ale jaja, tak, proszę Państwa, no to jest, a faktycznie jest napisane lumbar, a ja tępy nie zrozumiałem. No to jest ciekawe, bo to jest pompowanie siedziska. A to jest akurat fajne na tamte czasy. To jest moim zdaniem, kurde, takie bym powiedział, wypasione. Gałka do zmiany biegów. No tak prosta, że nie mam co o niej powiedzieć, oprócz tego, że jest w miarę blisko lewarka i w sumie nie wiem komu to przeszkadzało, że teraz zaczęli jakieś kryształowe zakładać. Taka toyotowska, zwykła. Wiecie co? Jak jeździłem Hiluxem z 2007 czy 2008 roku, chyba Hiluxem, to on miał, a nie, i Toyotą Avensis z podobnych lat, 8-7, to w zasadzie ta gałka od zmiany biegów była mega podobna. Bardzo fajnie. Trochę ma duży skok, przydałby się short shifter. Ale dobra, nie można mieć wszystkiego. No i co jeszcze? Podłokietnik, wiadomo. Element luksusu, a w środku sloty. O dziwo, na płyty, a nie na kasety? Dziwne. Zawsze mnie rozbawiają podłokietniki w Japończykach. One są takie po nic. To jest podłokietnik, który jest zrobiony po nic. No, to jest taki mały podłokietnik, no ale jest. To też jest śmieszne. W ogóle cała ta deska i wykonanie tej deski uważam, że można je w kategorii śmieszności traktować. Jest taka, nie wiem, jak odlana przez dziecko z jednego kawałka plastiku. No nie ma tu nic finezyjnego, ale wiecie, no to jest Japończyk i w japońskich autach w sumie nie chodzi o to, żeby było super ekstra luksusowo, tylko żeby działało. I zobaczcie, jak działało, że przez tyle lat Toyota zdobywała mistrza, a jeszcze teraz cieszy na drodze fanów klasyki motoryzacji. To co, zobaczmy na tył jeszcze, co jest ciekawego. Aha, szyberdach, dach jest fajny. Tak, dach jest w sumie fajny, no. Opowiem wam ciekawostkę o dachu w Toyotach. Tak, on się uchyla, zostawiłem uchylonego, żeby był wypas na filmie. Tak, i teraz uwaga, zrobimy test białej rękawiczki, czy on działa. Prądu nie ma w aucie. Ledwo, ale się uciągnął. Czekaj. A widzicie? Wystarczyło odpalić i banglo. No. Nic nie było ustawione. Tak to działa. Nie lubię szyberdachów, w których nie widać okna. Uważam, że to jest bez sensu. Lubię, jak jest jasno w środku w aucie. No ale dobra, jest jak jest. Właśnie ciekawostkę miałem opowiedzieć o dachach. W Emiratach Arabskich, bo jak wiecie, to my głównie auta z Dubaju sprowadzamy. W Emiratach Arabskich bardzo często zdarza się tak, a może nie bardzo często, ale stosunkowo często, a pewno częściej niż w Polsce, że szyberdachy w autach się po prostu no, psują, zawieszają, nie działają. Wynika to głównie z tego, że jest na tyle ciepło przez tak długi okres w roku, że ludzie tych szyberdachów nie używają. Działa na nie temperatura, one się z czasem psują. Wyjątkiem są prawie wszystkie auta japońskie, dlatego że szyberdachy w autach japońskich są arcyprosto skomplikowane. Jak to otwierasz, to się wszystko trzęsie, tucze. Nie jest tak jak w Volkswagenie, że jest mięciutko i fajnie i cichutko, ale działa. I tutaj też działa, a w Volkswagenach nie zawsze działa. Zobaczmy teraz, co z tyłu, a później pójdziemy pod maskę. O, ty! Ale tu jest fajna rzecz, co ja odkryłem. Patrz, ile tu jest smaczków w tym aucie. Kręcisz cały czas? To chodź. Kurde, tyle fajnych rzeczy. To tak cieszy. Czemu warto takie auta kupować? Właśnie, żeby zobaczyć, jak wygląda inżynieria. No jak? Co byście powiedzieli? Że ten w ogóle te fotele, to też żeśmy o tym mówili. Fotele, jak zobaczycie na nie, to one mi przypominają trochę Wadery z E36. Trochę, no ale to też tamte lata. Natomiast patrząc na ten fotel, no ja bym powiedział, że nic się w nim nie będzie działo ciekawego. Mianowicie jestem w błędzie, gdyż tu się rozumiecie, tak ustawia zagłówek. Piękne to jest, uważam, bardzo ładne. A z tyłu nie będę wsiadał do tyłu, bo to jest zbytek formy.
Jak wiecie, po tym filmie mam już swoje lata, praktycznie takie jak ten samochód i nie ma chyba sensu się aż tak gimnastykować. No jest kanapa, jest skóra. No, lepiej by było, jakby tam nie było nic i były szelki i pasy. No i to by było fajniejsze, no ale wszystko przed nami. To co, przejdźmy teraz pod maskę. A, jeszcze jedna rzecz, o której teraz pomyślałem. Bardzo często jest tak, że samochody, w ogóle jak byłem dzieckiem, widziałem auto z podnoszonymi lampami. Kręcisz to cały czas, tak? Dobra. Widziałem auto z podnoszonymi lampami, to zachodziłem w głowę, że jak to jest, że czasami ten samochód ma te lampy zapalone, czasami nie, że one się niby otwierają, a w sumie są zamknięte. No nie wiadomo, jak to w ogóle działa. No więc już teraz wiem, bo się dorobiłem w końcu takiego auta. Toyota była na tyle mądra, że zostawiła taki ostatni punkt przełączenia, że jak już się te lampy wysuną, a wy byście chcieli jeździć z otwartymi lampami, to wystarczy nie przekręcać tego do końca i nic się z zewnątrz nie będzie świeciło, a lampy pozostaną otwarte. To jest fajne, bo Corvetta C5 tego nie ma, a Corvetta C5 wygląda też fajnie, jak ma lampy otwarte. Prawdziwa męska rączka do podparcia maski, a nie jakieś siłowniki. Silnik ma oznaczenie 3S GTE, dokładnie. Nawet tutaj to jest i to chyba jest nawet gdzieś zakodowane w numerze VIN, z tego co pamiętam. To, co mnie się tutaj podoba i na co moim zdaniem warto zwrócić uwagę, o czym mówiliśmy już na początku, to jest właśnie ten centralny intercooler, który jest dokładnie na samym środku i górze silnika i zasysa powietrze, oraz turbina, która jest tutaj też moim zdaniem w miarę nieskromnych rozmiarów. Chociaż wiecie, jak na dzisiejsze czasy, bo to też jest takie ciekawe. Lata 90. auto było sportowe z napędem na 4 koła, przygotowane do dawania emocji, a ma całe 200 koni. Setkę robi w 6,7 sekundy. Moim zdaniem to jest dobrze, Bartek twierdzi, że niekoniecznie. Ja uważam, że jak na tamte czasy to wynik jest rewelacyjny, ale oczywiście jak na dzisiejsze czasy, no to umówmy się, pierwszy lepszy samochód, który stoi nam tutaj, nie ma wcale takiej historii i nie jest wcale tak ikoniczny, tą setkę osiąga szybciej, co nie ujmuje temu autu i uważam, że i tak jest fajne. Dlaczego to auto kupiłem? To zobaczycie teraz na zdjęciu. To jest zdjęcie moje, jak miałem, myślę, jakieś, nie wiem, 6 lat i chodziłem z ojcem na rajd krakowski i opierałem się właśnie o takie auto i to było moje marzenie. I jeszcze jest druga rzecz, dlaczego ten samochód kupiłem. Lat temu 15, kiedy kupowałem swój pierwszy, taki bym powiedział, trochę rajdowy samochód, który jak kupiłem, to już wiedziałem, że na nim stracę, to było Audi S3, które rozbiłem po prostu perfidnie, to byłem bliski zakupu GT4. Wtedy mi się go nie udało kupić, dlatego że po prostu raz, że mnie przerósł trochę finansowo na tamten czas, druga sprawa była taka, że po prostu mi uciekł i nie mogłem go nigdzie znaleźć już wtedy. Tam wtedy mówiliśmy o ST205, czyli o tej kolejnej generacji, co ta, chociaż zawsze wolałem tą, ale tam wtedy miałem na myśli tamtą, oglądałem takie auto. No i to auto ze mną było przez wiele lat. Subaru jest dużo bardziej popularne niż Celica. Lancer z roku na rok Evo 5 czy Evo 6 mi coraz bardziej odjeżdża. Za czasów, kiedy mój serdeczny kolega go kupił za lat temu właśnie tych 15 za chyba 45 000 złotych, to dla mnie były pieniądze niewyobrażalne. Dzisiaj kosztuje jeszcze więcej i jeszcze bardziej sobie nie mogę wyobrazić zakupu tego auta. No więc to było auto, które mogło spełnić moje marzenia. Stosunkowo łapało się w widełkach cenowych, że być może będziemy w stanie znaleźć jeszcze na niego klienta, więc dlatego wydałem tyle pieniędzy na taki samochód. Wydaje mi się, że to była bardzo dobra inwestycja. Pozdrawiam mamę i tatę. Aha, nie. Wszystko, co... Ważne, kręcisz dalej? Wszystko, co się dowiecie w tym odcinku, to nie była porada inwestycyjna, tak? Jak się otwiera ten bagażnik? A, nie no, lata 90. Trzeba wejść do środka i pociągnąć wichajster. Ja będę po prostu patrzył i czekał, bo ja go ostatnio jak 15 minut otwierałem. Przestań, patrz teraz. No spróbuj, no to spróbuj. Bo to jest przestrzeń załadunkowa. Nie wiem, Ja go tutaj jak próbowałem otworzyć, bo myślałem, że on się z całą tą klapką otwiera tutaj. Cała ta... w zasadzie nie wiem, po co ten bagażnik go otwieramy i wam go pokazujemy, bo to jest zupełnie nieistotne w tym aucie, ale możecie sobie zawsze popatrzeć. Jakby się ktoś nie wiedział, to właśnie to jest on. Dziwnie wyprofilowany i totalnie bez sensu zaprojektowany. Niewygodny, niepakowny, chociaż nie woziłem tym autem nic, ale już na pierwszy rzut oka widzę wysokie wyjście załadunku. W ogóle tu wystaje koło zapasowe. Co to w ogóle za pomysł, żeby koło zapasowe tak było? Widziałeś to? Co, jakieś plebejskie... Boże, co jakieś plebejskie metody. Zabrakło miejsca, żeby go schować. Straszne. Nie wiem, pokazujemy auto, to pokażemy go całego. No, to tyle.
Oj. Nie wolno ciągnąć za lotkę, a szkoda jakby została w rękach. Jakie są dalej plany na GT4 i dlaczego nim jeszcze się dzisiaj nie przejedziemy? Nie przejedziemy się nim dzisiaj dlatego, że nie mamy do niego tablic rejestracyjnych. Jak wiecie lub być może nie wiecie, warto o tym powiedzieć. Gdy sprowadza się taki samochód, trzeba wystąpić do urzędu o zwolnienie z opłaty akcyzy, ponieważ to jest auto klasyczne, kolekcjonerskie, ma już swoje lata i może dostać zwolnienie, co też żeśmy uczynili, ale jak wiecie, w naszym kraju wszystko musi nabrać mocy urzędowej, więc czekamy w niecierpliwości, abyśmy mogli wyciągnąć GT4 na ulicę, zwłaszcza, że jest zima, a auto ma napęd na 4 koła i warto byłoby sprawdzić, czy on działa. Dalsze plany są bardzo skromne. Chcemy to auto utrzymać w maksymalnej serii. Nie będziemy nim jeździć na pewno na żadne pojeżdżawki, bo mi go po prostu szkoda. Ono jest naprawdę w niezłym stanie. Ma udokumentowaną historię, ma niewielki przebieg, 120 000 przebiegu to jest nic i ciężko znaleźć po prostu drugi taki egzemplarz gdziekolwiek. Nawet z ciekawości wejdźcie teraz w ogłoszenie i zobaczcie, czy jest jakiś taki ST185 do sprzedania w Polsce. Na moje oko chyba nie. Zmienimy mu na pewno koło na bardziej rajdowe, dodamy kilka rajdowych akcentów, które bym chciał, żeby były i maksymalnie to, na co się zdobędziemy, to może zrobimy jakiś lekki program, lekki i zrobimy wydech, bo powiem wam szczerze, jak na auto z takim rodowodem, to w ogóle go nie słychać, nawet go nie będę odpalał, bo weź, waść, wstydu oszczędź. No i takie są plany. To tyle na tą chwilę. Dziękujemy wam za uwagę. Zapraszamy do subskrypcji, żeby sprawdzać, jak będzie nam szła dalsza historia z Celiką. I zapraszamy was do kolejnych filmów na naszym kanale. Dziękuję, do widzenia. To mówiłem ja.